Jeszcze jednym błędem, o którym sobie powiemy, jest to, w jaki sposób dochodzimy do tego efektu końcowego, jak wygląda ta droga, bo można uginać nogi i uginać nogi. I zaraz sobie powiemy, o co tutaj mi chodzi. Zależy nam na tym, w takim idealnym świecie, żeby kolana spadały nam ku dołowi, pięty obiły nam się o pośladki. Sytuacja zbliżona, jakbyśmy na lądzie chcieli wykonać sobie skip C, gdzie podczas przemieszczania się obijamy piętami o pośladki. Natomiast czasem, to też zauważyłem podczas pracy, nigdy wcześniej o czymś takim nie słyszałem, może dochodzić nam do takiej sytuacji, gdzie poza tym, o czym sobie powiedzieliśmy przed chwilką, mamy troszkę już do tej aluzji wcześniejszej, raczej skip A, więc kolana wysoko, niżeli skip C. Proszę zobaczyć na taką sytuację. Pupa jest wypięta ku górze, kolana są wręcz w okolicach pępka, tak jakbyśmy to tu złączyli, albo nawet w okolicach gdzieś tam żeber. I taka sytuacja jest troszkę zła pod tym względem, że za każdym razem tą pupę musimy wypychać ku górze. Raczej byśmy chcieli, żeby te kolana owszem były ugięte, ale gdzieś mniej więcej były w tych okolicach, żeby pięty nam zbliżały się do pośladków, ale tu się cała sprawa załatwiła. Tutaj przechodzimy przez tą linię, gdzie normalnie powinien odbywać się nasz ruch, zachodzimy troszkę do góry, przez co ten ruch trwa dość długo i psuje nam troszkę sposób płynięcia, ponieważ dorzucając do tej sytuacji, w której jesteśmy pracę naszych ramion, jesteśmy w górze i przez ugięcie nóg, nazwijmy to w sposób dobry, który zaraz sobie powiemy, jesteśmy w stanie efektywnie przysunąć się do przodu. Natomiast robiąc w ten sposób, czyli zaciągając kolana aż tak wysoko do klatki piersiowej, sprawiamy, że ta pozycja, która w pewnej chwili powinna być zbliżona raczej do takiego wyjścia wody, robi się bardzo płaska. Jakbyśmy tutaj rękoma zapracowali ku górze, to jedyne co byśmy wynieśli to prawdopodobnie naszą głowę, jeszcze jakbyśmy jej pomogli, bo nie ma szans obniżyć bioder przy takiej pozycji. Bo tutaj biodra mamy cały czas wręcz aż nadto wysoko. Raczej pupa powinna być troszkę niżej, a osiągniemy to, kiedy kolana nie będą tak bardzo nam dochodziły do klatki piersiowej. Więc na to też sobie proszę zwrócić uwagę. A jak takie płynięcie wygląda nie spod wody, tylko z góry? No właśnie w ten sposób. Proszę zobaczyć, pupa wręcz ten segment wręcz jest aż widoczny nad wodą, co oczywiście nie powinno nam się dziać. Więc tak płynąć nie chcemy. To jest ćwiczenie na tą sytuację, o której sobie mówiliśmy, czyli na zbyt duże przyciąganie kolan do klatki piersiowej. Śmiało możemy sobie ułożyć makaron w okolicach bioder i poza tym, że sprawi nam to, że te biodra nie będą tonęły, jeśli wcześniej był z tym problem, to również daje nam wyznacznik, taki punkt odniesienia, dokąd te kolana możemy finalnie uginać. Wiadomo, że tutaj jest nawet troszkę za mało, ale lepiej za mało, według mnie, i później to sobie zwiększać, niżeli od razu rzucać się z tym, co sobie pokazaliśmy przed chwilką, gdzie te kolana nam dochodziły w okolice klatki piersiowej, pupa była wypchnięta do góry. No tak po prostu nie pływamy. Więc jednym prostym trikiem, czyli makaronem na biodrach, od razu możemy sobie załatwić tą sytuację, o której przed chwilką mówiliśmy, czyli nie będzie tego skipu A, raczej będzie ten ruch zbliżony do skipu C. Tak mówiąc troszkę nie po pływackiemu. Bardzo łatwa sprawa, szybko działa, szybko można to wyeliminować.